Siemanko wszystkim na kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie moi drodzy, normalnym tokiem każdej hodowli jest to, że osobniki hodowane przez nas rosną. Wtedy następuje taki proces, w którym musimy po prostu sprawdzić płeć naszych podopiecznych. Potocznie nazywane jest to seksowaniem, no i odbywa się w dwóch różnych wariantach. Pierwszym z nich jest sprawdzanie wnętrza wylinki, czyli otwieramy sobie tą wylinkę i ewentualnie sprawdzamy na podstawie budowy wewnętrznej tej wylinki to, czy mamy samiczkę czy samca. Jednak ten odcinek nie będzie całkowicie tego dotyczył. Nadmieńmy również, że ten odcinek nie jest w żaden sposób materiałem naukowym czy uczącym Was czegokolwiek. To jest odcinek z serii Praca na hodowli. Czyli ja po prostu pracując nagrałem ten film i żebyście po prostu mogli zobaczyć to, co ja robię. Ja uważam, że seksowania najlepiej uczyć się na zwykłym doświadczeniu. Nie ma czegoś takiego, jakiejś złotej recepty, że wy złapiecie pająka, zerkniecie i już wszystko wiecie. Nie. To jest proces długotrwały. Najlepiej sprawdzać to na własnych osobnikach, czyli kiedy pająk jest mały, po prostu złapać go, spróbować wyseksować, sprawdzić to, zapisać sobie to jako notatki i z czasem potwierdzać właśnie na podstawie wylinki wasze typy. Wasze typy tego, w jaki sposób określiliście tą płeć. No i z czasem zobaczycie, że na przykład początkowo będzie Wam się potwierdzać tylko 50% tego, co ustaliliście, a z czasem będzie ten procent coraz większy. Myślę, że osoby, które będą posiadały duże doświadczenie, mogą dojść nawet do 100% pewności tego, w jaki sposób seksują swoje osobniki, bo naprawdę nie jest to trudne. Tu wystarczy doświadczenie. W związku z tym ja postanowiłem rozpocząć taką serię, jaką zobaczycie w materiale za chwilę i po prostu będę sobie nagrywał moje seksowanie, żebyście Wy, oglądając moje filmy, w trakcie mogli sobie sami typować. Na przykład oglądacie dany urywek w momencie, kiedy trzymam pająka i myślicie sobie samica. Ja za chwilę dotykam płytki i mówię, czy jest to samiec, czy samica. W taki sposób myślę, że doskonale nauczycie się tego, w jaki sposób rozróżniać samca od samicy. Ja będę starał się opowiadać, jakie różnice zewnętrzne wynikają z tego, jaki pająk jest samcem, a jaki samicą. No i mam nadzieję, że ten materiał Wam za chwilę przybliży to, w jaki sposób to robić. Na początek zaczniemy od małej porcji tych pająków i z czasem, mam nadzieję, będziemy sobie tą serię poszerzać, jeśli oczywiście Wam się ona spodoba. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie to w komentarzu poniżej, jakąś odpowiedź, że było fajnie, że chcecie takiego materiału. Na pewno mi to ułatwi wybór tematów na następny odcinek. Tymczasem przystępujemy do pokazania Wam materiału, który udało mi się zgromadzić. W pierwszej fazie tego materiału pokażę Wam, w jak bezpieczny sposób złapać pająka, którego chcemy wyseksować. Jako przykład posłuży nam dorosła samica z gatunku Grammostola pulchripes. Ja teraz ją wyjmę sobie w sposób szybki. Położę ją sobie tutaj i za chwilę pokażę Wam dokładnie, krok po kroku, jak złapać takiego pająka w sposób bezpieczny. Na początku dociskamy sobie karapak z pająka do blatu stołu. W ten sposób on nam się nie będzie przesuwał. Następnie tymi dwoma palcami łapiemy sobie go mocno za karapaks. W takim momencie możemy pająka w bezpieczny sposób obrócić i zaprezentować płytkę, która znajduje się tutaj. Jeszcze raz. Dotykamy pająka za karapaks, następnie dociskamy sobie go tutaj i wtedy możemy go podnieść. Drugim sposobem łapania takich dużych osobników jest podobny sposób, czyli łapiemy go sobie tutaj, a następnie całą dłonią możemy sobie go złapać w ten sposób. Natomiast ten sposób jest chyba, myślę, mniej wygodny, dlatego proponuję używać sposobu w palce. Trzecim sposobem przeznaczonym do obsługi ptaszników silnie jadowitych jest łapanie przy pomocy pensety i wtedy musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że pająk jest sobie gdzieś na ściance, a my w sposób dość szybki, płynny musimy złapać go za karapaks. Wtedy możemy go wyjąć i dociskając do pojemniczka, jego odwłok, możemy tutaj przy pomocy pensety sobie przeprowadzić seksowanie. Natomiast proces taki zobaczycie w następnym materiale. W tym momencie przystąpimy do wyseksowania takiej ładnej samiczki z tego, co mam oznaczone Brachypelma albiceps i pokażę Wam, jak taka samica będzie wyglądać od spodu. Łapiemy. I już widzimy, że ta płytka to jest bardzo gruba i szeroka i w tym momencie nacisnę.
Widać elegancko całą szczelinę. Pająk, którego w tym momencie trzymam w ręce, to młoda Haplopelma hainanum i postaramy się ją wyseksować. Widzicie, ona już się tutaj lekko otwiera, chciałaby nas ukąsić, natomiast Haplopelmy są takimi pająkami, u których szczelinka powinna być mocno widoczna. Tutaj zobaczcie, że mimo tego, że mocno naciskam, nic nie widać, także widać tylko taką kropeczkę, także mamy młodziutkiego samczyka. A propos, przepiękny pająk. Pająk, którego widzicie teraz na ekranie, to oczywiście Hapalopus columbia gross. Tutaj już po samym rozmiarze widać, że jest to samica. Natomiast ja specjalnie dla Was jeszcze ją złapałem i sprawdzimy, jak to wygląda przy dotknięciu. No tutaj się chyba tego nie da pomylić. Także tak wygląda Hapalopus columbia gross. Duża dorosła samica. Następny pająk do seksowania to ta Brachypelma vagans. I łapiemy sobie ją. I tutaj mimo tego, że kolor podwozia jest cały czarny, myślę, że ładnie to będzie widać. Standardowo blaszka i zobaczcie, może pod kątem. O, widzicie? Otwiera się idealnie cała szczelina. O, to jest samica. Odkładamy ją. Pająk, którego widzicie teraz na ujęciu, to Holotele incei odmiana klasyczna. I standardowo robimy sobie tutaj dociśnięcie i ukazuje nam się już wewnątrz piękna szczelinka, czyli jest to samiczka. Przed nami kolejna incei i tutaj mimo świeżo linionego odwłoka, chudego, na pewno będzie to widać, ponieważ holotele są bardzo łatwe w seksowaniu. No i widzicie tam w tle, że ta szparka się elegancko otwiera. Następnym osobnikiem jest Orphnaeus philippinus. Jak widzicie, ten pająk jest już silnie jadowity, dlatego trzymam go w pensecie i tutaj sobie dokładam jego odwłok do jakiegoś pojemniczka, żeby mógł go docisnąć i w tym miejscu, jak zawsze, robimy sobie lekkie dociśnięcie. No i otwiera nam się elegancka płytka i mamy samiczkę. Gatunkiem, który w tym momencie trzymam w ręce, jest Aphonopelma anax. I tutaj już widać, że jest to samczyk. Naciskając na płytkę nic nam się nie otwiera, uwidacznia się tylko takie zgrubienie na środku. Także tu mamy samca Aphonopelmy anax. Osobnik, którego widzicie teraz na kadrze, to Aphonopelma anax. I tutaj ta płytka ukazuje nam się dość szeroko. Także to jest samiczka. Można ją sobie tu ładnie zagarnąć nawet. Także mamy parkę anaksów. Pająk, którego widzicie teraz, to kolejna sztuka Aphonopelmy anax. I tutaj już doskonale widzimy otwierającą się szparkę. Widzicie, ten jasny cały taki szlaczek praktycznie na całą szerokość naszego przyrządu. Także tutaj mamy samiczkę. Pająkiem, którego widzicie teraz, jest Sericopelma rubronitens. Zrobimy tak jak w przypadku reszty, czyli naciskamy. No i niestety coś tu się otwiera, jednak nie za bardzo widać. Dlatego ja pozostawiam takiego osobnika jako jeszcze nie seksa. Pająk, którego teraz widzicie na kadrze, to Electric Blue. I niestety mocno mam zacieniony obraz, ponieważ trochę słabo go złapałem. Natomiast wydaje mi się, że to, co ma być widać, czyli potencjalne miejsce szpareczki, jest widoczne, ale niestety w postaci wielkiej kropy. Widzicie tutaj ten punkcik nad
moim przyrządem jest to jedna wielka kropa. Także w tym wypadku mamy samca. Przy okazji ten gatunek no jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie na te kolory, jak się mienią przy przekręcaniu podczas manewrowania. Niezłe. Dobra, wpuszczamy go. Czyli elektryk jest samcem. W tym momencie na ekranie widzicie osobnika Orthnetus philippinus. Kolejną sztukę na naszym filmie i sprawdzimy, co tutaj. O, myślę, że już wiecie, co to jest. Jest to kolejna samiczka. Kolejny pająk, którego postaramy się wyseksować, to Cyriopagopus hati. Jest to osobnik świeżo po wylince, ale mimo to spróbujemy. I tutaj ta szpareczka otwiera nam się bardzo ładnie. Pamiętajcie, że osobniki po wylince się seksuje ciężej, są mylne, natomiast tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości i mamy tutaj bardzo młodziutką, fajną samiczkę hati. Kolejnym pająkiem, do którego seksowania podejdziemy, jest przepiękna sztuka Cyriocosmus cellatus. Pająk jest już złapany i w tym momencie przystąpimy do sprawdzenia płci. Jak widzicie, szparka otwiera się przecudownie. Pająk, którego w tym momencie widzicie na ekranie, jest to Pterinoperma sazimai, taki osobniczek no już koło 3 dc. I teraz sprawdzimy tak jak zawsze. No i widać, już ja będę tutaj pod kątem trzymał, żebyście widzieli pod światło. O, jak ta szparka się pięknie otwiera. Także tutaj mamy piękną samicę, już dużą, i wpuszczamy sobie ją do pojemniczka. Kolejny z osobników, którego seksujemy, to Cochiana brannipes i jest to malutki osobniczek, jak widzicie, ale założę się, że tutaj już wszystko będzie widać. Widzimy w każdym razie, że ta szparka się elegancko otwiera, błyszczy w środku taka szczelinka, także tutaj mamy maluteńką samiczkę. Kolejny osobnik na naszej liście i jest to Psalmopeus pulcher. Dobrze, słuchajcie, tu się ewidentnie nic nie otwiera. Jest to jedno wielkie zgrubienie. I mamy tutaj młodziutkiego samca Psalmopeus pulcher. Dla porównania od razu, ponieważ mamy możliwość, sprawdzamy kolejną sztukę. Zwróćcie uwagę, jak jest zdenerwowane, jak jej się kropelki jadu osadzają na kłach. Tutaj ewidentnie otwiera nam się cała szparka z widoczną taką ładną błonką w środku. Także w tym wypadku mamy 100% samicę. Kolejny osobnik, którego sobie przebadamy, to taki ładny, duży Grammostola pulchripes. No i zobaczymy, co tam słychać. Jak łapę. Już wiadomo, że jest to samiec. Nic nam się tutaj nie otwiera. Natomiast widać doskonale to zgrubienie mieszczące się tutaj w tym miejscu. O. I w momencie, kiedy naciskam, to nam się lekko roztwiera, natomiast w tym wypadku jest to samiec. Samice Grammostol mają znacznie szerzej otwartą tą płytkę. Kolejnym pająkiem, którego spróbujemy wyseksować, jest taki spory osobnik Phormictopus atrichomatus. No i złapiemy sobie go. No i przystępujemy do sprawdzenia płci. Naciskamy sobie szczelinkę i widzimy, jak nam się to otwiera. Ja jeszcze Wam pokażę w tym gatunku pod kątem. O.
Jest to samica Phormictopus atrichomatus. Kolejnym seksowanym pająkiem jest Phormictopus atrichomatus. Taki podrosteczek spory. No i naciskamy tutaj. Widzimy, że pojawia nam się lekki błysk, natomiast zwróćcie uwagę, że ten błysk jest wynikiem rozciągnięcia się tej kropki, która jest typowo samcowata. Tak? Nie ma tutaj tako typowo szparki, tylko w tym miejscu rozciąga się ta kropka i ona się po prostu robi jasna. Czyli nie widzimy pełnego rozwarcia takiej szparki, tylko naciąganie takiej skórki z kropką po środku. Jest to samiec. Pająkiem omawianym w tym momencie jest Incei Gold i tutaj już widzimy, że mamy samiczkę. Ta szparka się teraz powinna otworzyć. O. Doskonale to widać. Osobnik, którego teraz widzicie na ekranie, jest to Cernocnemis brachyramosa i to już jest taka dość duża sztuka. Mam nadzieję, że to będzie samica. Natomiast wygląda na to, że nie. Czyli myślę, że w niedługiej przyszłości, może już nawet po tej wylince, będziemy mogli się spodziewać bardzo ładnego, dużego samca. Ponieważ tutaj mamy ewidentnego samczora. Jak widzicie, jak naciskam tutaj w części centralnej odwłoka, no to uwidacznia nam się ta nieszczęsna kropeczka. Mam nadzieję, że materiał, który przed chwilą zobaczyliście, jednak w jakiś sposób przybliży Wam cały proces seksowania. Jak widzicie, nie jest to trudne. Ten zabieg naprawdę wymaga jedynie Waszej chęci i zdobywania powolnego doświadczenia. W fazie początkowej musicie się nauczyć w sposób pewny łapać te pająki, co przedstawiłem Wam w filmie, jak to zrobić. Dlatego posłuszcie się nim, trenujcie. Pamiętajcie, żeby zaczynać od gatunków słabojadowitych, powolnych, osobników może stosunkowo nie jakichś kolosalnych, żebyście stopniowo nauczyli się obeznania z tymi pająkami czy konkretnymi gatunkami i następnie zwiększajcie swoje umiejętności, przechodząc na osobniki coraz bardziej agresywne, coraz bardziej jadowite. Nie zapominajcie o używaniu pensety, jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności. To naprawdę przydatne urządzenie, które powinno znaleźć się na terenie każdej, nawet malutkiej hodowli, która posiada jednego pająka. Na ten moment to tyle ode mnie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, pozostawiania łapek w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół, wtedy wiem, że takich filmów po prostu nie będziemy więcej kręcić. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.